Kutta do gasolina. Siemanko miłośnicy detailingu w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Wodzisławiu Śląskim, w odwiedzinach w studiu Cardena. Też już znacie chłopaków z naszego kanału, jest to Marcin i Kamil. Co będziemy robić? Dzisiaj będzie wielki test No Rinsa, czyli szamponu, który się nie pieni, a myje. Ogólnie No Rins jest produktem wielozadaniowym, możemy go używać praktycznie w każdym aspekcie, na każdym etapie czyszczenia samochodów. Dzisiaj też chcielibyśmy zrobić ten test ze względu na to, że No Rins ma bardzo dużo swoich sprzymierzeńców, ale też są ludzie, którzy naprawdę krytykują ten produkt, a to tylko dlatego, że go nie znają. Chcemy wam go pokazać, chcemy was dzisiaj zapoznać z tym produktem i chcemy zrobić naprawdę głęboki test, jak to się w ogóle wszystko zachowuje. Gdzie ten test mógłby wyjść lepiej, jak nie u jedynego dystrybutora na wschodnią Europę, czyli u Marcina. Zobaczymy, czy faktycznie wybroni swój produkt przed hejterami. Także wchodzimy do środka. Dzień dobry! Siemanko. Siemanko, hejka. No troszeczkę się nam poślizgnęło, a to ze względu na to, że Dawid był bardzo głodny i... Ty kluczyki zgubiłeś! Dawid zawsze, dobra, ja byłem głodny. Dawid się troszeczkę w McDonaldzie tam opóźnienie miał w McDonaldzie. A, puść mnie! Puść mnie, tak. No i co, i chyba możemy zacząć wielki test No Rinsa. No, spróbujemy, zobaczymy co się da. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A co jak, to najpierw robimy oprysk No Rinsa, czy po prostu lecimy od razu z wodą? Ja bym zrobił na kilka metod. Najpierw spłuczamy wodą, To możemy spłuczamy zrobić No Rinsem. elementami, nie? Tak, elementami pokażemy co to potrafi, jak to działa, co to jest to kapsułkowanie. Tak samo pokażemy w szamponie, potem w szamponie w słoikach po ogórkach. Dobra, to słuchajcie, nie ma co tutaj przedłużać. Myjemy, testujemy. Działamy. Dobra, chłopy, godocie, dawajcie do nagrywania szybko, raz, zbiórka. Tak, wymyśliliśmy. Się zebrali. Dobra, powiedzcie mi, co będziecie robić, bo ja naprawdę już się nasiedziałem więcej gadania niż robienia. Co nie, Kamil? No, Schowaj tego Artuditu tam. Ale powiem wam, że wyglądacie profesjonalnie. Jeszcze tylko talerz z pączkami, no. Dobra, chemicy, mówcie tutaj, co będziecie robić. Będziemy polewać zaraz. będziemy polewać. Będziemy polewać. Ludwika też już polejesz, po jednym, co? Tak, po jednym, no dobra. Ale piękne kolory. Dobra, to już może jeszcze jeden kieliszek na No Rinsa. Więc Marcin, twoje zadanie jest takie, ja widzę, że plan jest dosyć niezły. Co chcecie zrobić, żeby faktycznie obronić teraz No Rinsa i tą separację brudu, bo Słuchajcie, wrzucimy sobie do wszystkich słoików ziemię, wymieszamy to bardzo dobrze i do każdego dodamy. Słuchajcie tak, do pierwszego słoika damy No Rinsa, do drugiego damy szampon. No name, nie będziemy mówić co za firmy szamponów, po prostu... Dobrze powiedziane. Piana aktywna jest trzecia Tak. i czwarty jest płyn do mycia naczyń. Ludwik. Przez wszystkich znany i lubiany. Tu też nie jest jakaś obrona tego No Rinsa, jak Dawid powiedział, tylko to jest po prostu prezentacja No Rinsa i taki wielki test No Rinsa, tak jak też mieliśmy zamiar po prostu zrobić taki odcinek. Dlatego fajnie, że w końcu się spotkaliśmy na taki odcinek, także możemy zaczynać. Dlaczego akurat tak mocno ciśniemy tego No Rinsa? Dlatego, że 2 lata korzystamy na kanale z tego szamponu, a Jak bardzo... 2 lata? Od początku samego kanału korzystamy z No Rinsa. Przed kanałem, przed powstaniem kanału już W korzystaliśmy. każdym bądź razie wy dalej nie wierzycie, że ten szampon działa. Ja go piję nawet i zęby nie myję. Ja wiem, niestety. Teraz sobie dodamy produktu i zobaczymy co się będzie działo. Czyli wlewacie to wszystko, później mieszacie będzie widać, jak i czekamy, co się dzieje. Czas? Będzie widać, jak tu postawię czas? Będzie. Cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. Moi mili, widzicie jak to się wszystko zachowuje, jak No Rins szybko odseparowuje brud, dlatego też tutaj Marcin właśnie przed chwilą powiedział, właśnie przy myciu systemem No Rins nie potrzebujemy mycia na 2 wiadra. Bo ten brud bardzo szybko opada na dno i słuchajcie, efekt już było widać chyba po 10 sekundach. 10-15 sekund. No. Już zaczynało widać, że jest Centymetr opadu.
Dlatego pamiętajcie, że jak bijecie na jedno wiadro, żeby nie mieszać tej wody bardzo mocno, tylko po prostu wyciskamy gąbkę i w zasadzie tyle. Dlatego nawet jeżeli byśmy tutaj, założę się teraz, włożyli szmatkę, to tylko wyciągniemy to co jest z góry, a cały piasek, cały brud nam osiągną dno. A ja wam jeszcze dodam, wyobraźcie sobie, że korzystacie teraz z normalnego szamponu i myjecie na jedno wiadro, więc za każdym razem w takim błocie maczacie i czyścicie rękawice czy gąbkę. To jest szampon za 90 zł, pół litra. No, nikt nie mówi, że on jest zły, ale każdy widzi, że on nie działa tak jak właśnie Norris. On bardzo dobrze czyści, on jest bardzo mocny, natomiast on nie daje separacji brudu. A separatory, są też fajne testy właśnie pokazane, że separator niestety nie działa tak fajnie. No ale w przypadku Norrisa nie potrzebujemy drugiego wiadra, wystarczy jedno wiadro. No i oczywiście separator, żeby ten brud, który się gdzieś tutaj właśnie oddziela, żeby pod ten separator sobie elegancko wleciał. Z Norrisem jest taki plus, że wlewamy 15 ml na 4 litry wody, fajnie, bo nakrętka jest akurat z tej pojemności w przypadku litrowej butelki, także i tych większych butelek. Po całym myciu samochodu, po wyczyszczeniu samochodu z zewnątrz, po wyczyszczeniu plastików wewnątrz, tą samą wodą, którą myliśmy samochód z zewnątrz, możemy jeszcze umyć szyby, później zamykamy sobie to wiaderko, za rok czasu wyciągamy to wiaderko i tą samą wodą, tym samym Norrisem możemy jeszcze raz umyć samochód i nie ma w tym żadnego problemu. Ludzie czasem myślą, że to jest drogie. Słuchajcie, mycie Norrisem kosztuje 80 groszy. Mniejsza buteleczka, tym jest droższe. Te mycie to jest normalne produktu, natomiast te mycie jest tanie, ten produkt ogólnie jest tani. Słuchajcie, przede wszystkim my robimy sobie tak, że po prostu nabieram wody z wiaderka do butelki i wożę to w samochodzie. Dlaczego? Bo czyszczę tym ekranie, mam popalcowane czy wnętrze, czy pianobleki. To jest jakby taki duży plus, że łatwo nam jest jakikolwiek kurz, palce odbite, brud usunąć bez rysowania, dlatego że tam jest lubrykacja. I jeszcze jeden test ciekawy chcę zrobić, to może szybko zrobimy, że wylejemy zwykłą wodę kranówę, czyli stąd weźmiemy, zmieszamy z Norrisem, wylejemy na maskę i pozwolimy jej zasnąć. Zobaczymy, czy zrobi water spoty, czy będzie to łatwo usunąć, czy trudno. Dobra, nie ma co przedłużać, przechodzimy do golfa. Ja wam powiem w skrócie, bo chłopaki zakombinowani są. Celem teraz tego, co chcemy pokazać, jest to, że możecie umyć sobie samochód pod domem bez użycia myjki ciśnieniowej, wiaderko z Norrisem i brudny samochód. Jak to w ogóle jest możliwe, że taki brud... Teraz ci za te rogi... Może pokażę od razu, jak brud wygląda. Chcę powiedzieć tylko, że jak to jest możliwe, żeby taki brud zebrać z samochodu i nie porysować lakieru. Jest to możliwe i teraz chłopaki wam pokażą, jak to jest możliwe. Polejemy sobie to Norrisem teraz, dlatego żeby ten brud się skapsułkował i zobaczycie, trzeba będzie to robić troszeczkę wolniej podczas mycia samą gąbką, dlatego że tu mamy dużo brudu, ale tym już zrobimy tak, jak wy możecie robić standardowo. Na myjkę bezdotykową, spłukać i myć. A tu robimy taki typowy hardcore. Hardcore, skuter taki. Czyli jak spryskamy to Norrisem, stanie się teoretycznie to samo co w słoiku, czyli ten brud się odwarstwi od lakieru. On się Odseparować powinien. On się delikatnie separuje, tylko kwestia jest, na ile on jest mocno przyklejony. Tu jest tego brudu za mało, żeby on nam spadł aż cały, bo to jest taki film gruby, a nie, że to jest całe takie błotko, nie? Gąbka tak zwana blue, Obracam ją. black big sponge. I słuchajcie, obracam ją dlatego, że tego brudu tu jest dużo. Nie robimy tak, że mieszam w tym wiadrze, wyciskam troszeczkę i bez docisku, słuchajcie, tylko tą gąbkę przesuwam i to wam pokażę za chwileczkę. Już ją obracam. Słuchajcie, jeżeli macie bardzo brudne, to musicie często obracać, bo ta gąbka się po prostu zapycha tego brudu, nie? Weźmy, daj Mateusz może jak najjaśniejszą mikrofibrę stamtąd. I zobaczmy sobie. I popatrzcie. Poprzecieramy to. Zobaczcie, że nie ma tutaj brudu. Byś musiał tą latarkę chyba sam wziąć do ręki. Dawid? Widzę. Widzicie? Przecież to powinno być w tym momencie całe zrysowane, nie? To było polerowane ile lat temu? 4? 4 lat temu. 4 lata temu to było polerowane i widzicie, jak to działa. I słuchajcie, w tą technologię naprawdę mało kto wierzy, dopóki nie miał styczności. Naprawdę się cieszę, że przyjechaliście, żeby udowodnić samemu sobie, nawet nam. Ja nigdy nie robiłem takiego testu ze słoikami. Fajnie to też się cieszę, że chcieliśmy zrobić, nie? My chcieliśmy was przeżyć z tymi wiadrami. Zamówiłem, przyszły mi wiadro mleczne. Ze słoikami też. I słuchajcie, teraz tak. Myjką spłuczemy już te drzwi i tak wam zalecam myć. Nie w taki sposób, bo musicie częściej obracać i tak dalej. To jeżeli już nie macie czasu na bezdotyk, spłukać ostatnim punktem, wjeżdżacie do garażu, miejcie Norrisem.
Teraz pora na kolejny test. Będziemy myć szamponem No Rinse, będziemy myć szyby, a raczej będzie to robił Dawid z zawiązanymi oczami. Zobaczcie, jak ten golf wyglądał wcześniej, a jak wygląda teraz po samym myciu No Rinsem. Marcin teraz puści szyby, żeby Dawid mógł wyczyścić tą szybę z zamkniętymi oczami. Zawiązanymi. Już gotowy prawie. Gotowy Się jesteś? przygotowuję, się rozbiorę do tej akcji. Nie boisz się? Trochę się cykam. Nie tyle co się boję samego mycia, ale bardziej się boję moich zakrytych oczu przy twojej obecności, bo nigdy nie wiem co ci strzeli do tej głowy, nie? Do wiaderka z Norrisem, szmatka. Na tą szmatkę musisz mocno naciskać, na tą, bo inaczej tego nie zbierzesz. Optisila? Optisila, ale na tą musisz naprawdę mocno nacisnąć. Marcin chce nauczyć starego wilka szyby myć. Kresik jest. Bo zawsze stawiałeś smugi. Trema. Ale ja teraz, to ręcznik, co mi wodę dałeś w wiaderku, ja mam lepszy pomysł. Zadziała. Ja mam jeszcze lepszy pomysł, słuchajcie, żeby było jeszcze trudniej. Tu jest ten szampon z... No tak, ale tu jest ziemia na dole, a to jest to, co się już odseparowało. Tak, Ja chcę umyć tym. Warto też zaznaczyć, że to jest woda z szamba. Nie woda, tylko ziemia z szamba. Znaczy ja nie wiem skąd to Kamil wziął, ale... To jest pięknie tłuste. Zawiązać oczy. Jestem gotowy. Trzymaj. Odegram na jednym, na drugim. Nie no, Kamil jest okej, na trzecim nic nie będę się odgrywał. A ja mam takie pytanie, czemu ta szmata śmierdzi deaeronizerem? Dobrze, że nie dalej glu. A jeszcze więcej byś tego musiał mieć. Właśnie. Dobra, pozwólcie, że ja... Daję ci to na mocy. Nie, pozwól, że ja zadecyduję. Taki uparty, ty to masz z nim, powiem ci. Ale Widzisz coś? będzie git, Widzisz będzie coś? git. Może być tak mokro. Nie widzi. Ty, chyba się obsik... ten... O, poszło. Mogę zaczynać? Tak, pewnie. No to masz Tu auto. jest lusterko. Czekaj, dobrze, tu jest ramka. Tak. Leci. Mocno musisz to wyczyścić. Dobrze robię? Dobrze, dobrze. Najlepiej. No myślę, że już nie musisz poprawiać. Prawie. Otwórz sobie tylko. Nie da. Czekaj, bo... W środku też musi umyć. W W środku, środku też, bo to nie będzie efektu, bo jest w środku tłusta. Otworzysz swoje drzwi? Ja mu w środku też potłuściła. Dajesz. Jak rzadko kiedy są we dwóch teraz. Na kamerce. No, naprawdę. Nie, czasami jak ze statywu nagrywamy, to jesteśmy we dwóch. Tak? Ale ładnie szamem. No powiem ci, ja jestem pierwszy z operatorem. Starczy, myślę, Dawid. Dobra, to zacz... I tak będzie. I tak przecież w brudnej wodzie to robił, nie? No. Optisili, druga mikrofibra. Ja i do oczu mu. Tylko szybę sobie namierz. Niżej. Tu, bardziej pionowo. Nie tak. Tu psiki. Dobra, pozwólcie, że ja zdecyduję. Źle? Dobrze, może być. Dobra, ja zadecydowałem, że już. Słuchaj, to... Sorry, że opalcowałem. I to bez rękawiczek. No powiem ci, że tego z zamkniętymi oczami tak jeszcze nie robiłem. Ale Dawid jest tak dobry, że robi z zamkniętymi oczami. Ja bym tą szybę przyciemnił z zamkniętymi oczami. No i git. I teraz tak, oddaję operatorkę. No i nie ma żadnych smug. To ja to robiłem. Sprawdź jeszcze ty, mistrzu. Tu ma lekko nie... Ale to jest po prostu chyba słabo dotarte. No, wiesz, No, jakiś pozostały. jakiś ślepy to robił, nie? To nie jest czemu. Czemu to zadziałało i czemu włożyłeś do brudnej wody? Dlatego, że słuchajcie, jest tam kapsułkowanie brudu i co za tym idzie? Gdzie jest ta niebieska mikrofibra? Jest brud z tej szyby. Ładnie widać. Tu, na górze. I tak samo brud jest tutaj. Teraz zobaczcie jedną rzecz. Ja włożę to do wiaderka. Powyciskam to. Z tej strony brud jest nadal. I z tej strony brud jest nadal. Tutaj.
Czyli eureki nie ma. I to nie puści. Powerkinem, czyli produktem zasadowym, to pustniemy, to dopiero brud wypadnie. Dlatego jedną szmatką możecie robić wszystkie szyby. Ona będzie bardzo brudna, a i tak Bo tak jak już wspomniałeś, że Noris po prostu nie zabiera substancji powierzchniowo-czynnych, tak? on tak przykleja do siebie ten brud, dlatego nawet jak zamkniętymi oczami byś widział całe wnętrze, to nie ma możliwości, że ty kurz przesuniesz w jedno miejsce. Ty ten kurz będziesz cały czas brał na mikrofibrę. Dlaczego no rinse nie pozostawia water spotów? Dlatego, że zwiększa wodę, to jest najważniejsze. I druga rzecz, on tą wodę spowoduje, że te minerały, nawet jeżeli pozostaną na lakierze, to one będą razem z tymi polimerami i w bardzo łatwy sposób je usuniemy. Ja bym to jeszcze polał wodą, mamy tutaj. Wiesz co, nie, to będzie słabo. Mati, weź z wiadra chlucznij. Lejmy to wodą i faktycznie... I słuchajcie, tak to zostawimy do wyschnięcia. Słuchajcie, mnie osobiście tutaj dawno nie było na sklepie. I teraz jak wszedłem, to ja w szoku jestem, nie? Daj mnie na chwilę tę kamerę, ja tu Co ty poprowadzę naszych widzów po sklepie Cardena. Tutaj mamy całą gamę padów Lake Country. Tutaj przechodzimy dalej, co to jest? Flex Sanding. To są papiery ścierne, tak? Cały zestaw IK, opryskiwaczy, pompeczek. No i przechodzimy dalej. Tu mamy P&S, Zerda, oczywiście cała też oferta, cała gama szmateczek, szmaticzków i oczywiście to, co mi się lubią najbardziej, Zentolki, proszę, bardzo ładne. Właśnie i to, co wszyscy znawcy autodetailingu tak bardzo hejtują, a ja to uwielbiam i nie wyobrażam sobie bez tego pracy, czyli chodzi o padwashera, jest to LC4000, jest to system do czyszczenia padów polerskich. Przechodzimy dalej. Tutaj też jest bardzo fajny produkt. Jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie gdzieś sobie prać swoje mikrofibry, to Rack Storages, to też od firmy P&S. Możesz wejść, zważymy go, dawaj. Czekaj. Co to jak dobry kurczak waży? Dawaj. Ladies and gentlemen! Zawsze to chciałem powiedzieć. Czekaj. I to ubrany. 76. No czekaj, jeszcze druga poza, co? I cała tutaj oferta Optimum. Pięknie to wygląda. No i 3D Speed. Też znacie tą pasję już z naszego kawałka, z naszego odcinka. My teraz jedziemy na obiad. Czekamy aż tam na dole wyschnie nam ten Golf, to co Marcin opryskał na masce. Wracamy i sprawdzamy, co się będzie działo. Najedzeni i teraz... Napojeni. Najedzeni i napojeni. Dobra, i teraz zobaczcie. Zjedżona szmatka z Maurinsem. Nie ma! Voilà, i gotowe. Po wszystkich testach, moim zdaniem, nic się nie zmieniło, przynajmniej moje zdanie na temat produktu. Twoje? Ja miałem swoje wyrobione. Ja swoje też mam wyrobione. Ja używam tego produktu 3 albo 4 lata i jestem z tego naprawdę zadowolony. Ja powiem wprost, ja sobie sam udowodniłem niektóre rzeczy, których wcześniej nie testowałem, bo nie testowałem tego słoikami, tylko widziałem ten test już gdzieś tam w Stanach, ludzie to robili, ale sam osobiście go nie robiłem, natomiast tyle lat z niego korzystam, że mi nie zawiódł, a to jeszcze tylko potwierdza. Fajnie. Ja też jestem zadowolony właśnie z tego słoikowego testu. Tak, a w opisie znajdziecie link do Marcina kanału. Zostawcie mu subskrypcję oraz przede wszystkim kciuk w górę. I oczywiście pod tym odcinkiem też macie to zrobić. Myślę, że to na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć!